po drugiej stronie. Chciałbym w tym filmie przybliżyć Wam, słuchaczom i widzom, objawienie Marii Dąbskiej z książki Świadkowie Bożego Miłosierdzia. Wybrany fragment, który będę czytał, jest rozmową Bartka, osoby już zmarłej, a mówiącej do nas z nieba, z autorką książki. Bartek, osoba, która już zakończyła swoją pielgrzymkę doczesną, jest już po drugiej stronie. Mówi bardzo fascynująco, ciekawie o przyszłym życiu w niebie. Każdy z nas jest bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało to nasze życie w niebie. I tu naprawdę dużo znaków zapytania się rozwiązuje. Tak, jest to objawienie. Bóg chwyta się takiego sposobu, by nas, ludzi, Jego dzieci, przyciągnąć do siebie poprzez osobę już mówiącą do nas z nieba. To tak się mówi, bo dla duchów przestrzeń nie istnieje. Tam, gdzie chcą być z woli Bożej, tam są. A więc jest na ziemi i rozmawia z Marią Dąbską. Taki rodzaj, typ objawienia. Wypowiedź Bartka, jego rozmowa z Marią, cały wybrany fragment jest oczywiście zamieszczony w Pomoc w życiu, pomoc duchowa. Punkt 12 zakładki Dokąd zmierzam. Film oczywiście powtarza to, co już zostało powiedziane na stronie internetowej. Zrobiłem to dlatego, że nie wszyscy czytają, a film w YouTubie ma możliwość dotarcia do widza i słuchacza. Jest już na świecie z woli Bożej trochę tego typu objawień, mówiących o niebie. Bóg niektórym osobom pozwolił je zobaczyć. Bardzo często to są osoby po śmierci klinicznej i pozwolił im wrócić na ziemię, by je opisali i dali świadectwo o przyszłym życiu w niebie. I takim świadectwem jest też punkt zakładki 2 od siebie. Będzie on w końcówce. Ze strony oczywiście Pomoc w życiu, pomoc duchowa, który możecie sobie dodatkowo przeczytać i obejrzeć. Ten typ objawień nie dotyczy tylko nieba, ale też czyśćca i piekła, które poznajemy z naszych tak bardzo obfitujących w wydarzenia nadprzyrodzone w obecnym czasie. Mogę się z Wami podzielić wnioskiem. Bóg będzie karał złych. Dobrzy będą mieli opiekę, ochronę Bożą. Źli, którzy się nie chcą nawrócić, będą chłostani różnymi kataklizmami, wojnami, problemami, morokami w życiu. Bóg pragnie zaprowadzić na świat swoje królestwo miłości.
ale ludzie nie chcą wrócić do Boga. Ludzie jednak pod naporem przeróżnych kataklizmów, wojen wrócą do Boga. Z tym, że z czasem może ich już na ziemi nie być zbyt dużo. A więc im szybciej postanowią narody wrócić do Boga, tym lepiej dla ludzi. Napisałem wam, jak wrócić do Pana Boga, Stwórcy Wszechświata. Mówi o tym punkt 97 z zakładki Czy miłość? Oczywiście ze strony Pomoc w życiu, pomoc duchowa, która jest pod adresem Kuc Grzegorz ch razem pisane.pl.tr. Ten powrót nie jest tak bardzo trudny. Nie słuchajcie tych spośród was nierozsądnych, nieroztropnych buntowników, którzy mówią: nic nam nie będzie, nic się nam złego nie stanie. Tą śpiewkę od wieków, butną śpiewkę, śpiewają przeciw Bogu i giną. I znowu śpiewają i giną. Nie myślcie, że teraz będzie inaczej. Przejdę już do czytanki. To jest króciutki początek, ja go minę. Wstęp. Mówi do nas Bartek. Czas to jest stan, w którym żyjecie wy. My nie podlegamy mu. Po prostu tu są inne prawa. Nie ma dnia i nocy, pór roku, cykliczności, przemian w przyrodzie, a więc i starzenia się, a także konieczności podlegania kolejności przebiegu zdarzeń według czasu, jednego za drugim. Nie zdajesz sobie sprawy, ale to wszystko jest dlatego takie, że podlega prawu grawitacji. Ogólnie mówiąc, tu go nie ma. Prawa dla nas są duchowe, dla was związane z ruchem w przestrzeni. Dlatego trudno nam porozumieć się ze sobą. Z tym, że nam jest łatwo żyć tu, a to dlatego, że w zasadzie prawa Boże dla duchów niezwiązanych z materią są wolnością, swobodą wobec naszych praw ziemskich, a wy nie możecie wyjść poza granice praw, w których żyjecie. Umysł ludzki jest do nich przystosowany. Można mówić o 4., 5. czy 10. wymiarze, ale to tylko spekulacje, gdyż trudno sobie wyobrazić istnienie w ogóle poza wymiarami, a tak jest. Dlatego wybacz mi te moje nieszczęsne lada dzień, zaraz. Naprawdę tak tu się widzi przyszłość, wraz ze wszystkimi szczegółami, ale trzeba nauczyć się tak widzieć. Jak? Czy się poznaje, wie? Wie się, tak, to prawda. Ja się tu nie uczę, nie wkuwam, czy z mozołem powolutku dochodzę do zrozumienia. Tu się pojmuje wprawdzie, widzi całe zagadnienie w swojej istocie, celu, sensie, intencjach i skutkach. Ale trzeba na nie zwrócić uwagę, skoncentrować się na nie. Nie przypuszczasz chyba, że zdolni jesteśmy objąć naszą uwagą wszystkie plany Boże, całe Jego dzieło. On udziela nam zrozumienia według naszej miłości, ale i naszych możliwości, które nie są bezgraniczne. Bezgraniczny jest Bóg.
My wszyscy, z którymi masz łączność, skupiamy się na sprawach, które są nam najbliższe, najdroższe. Jak? Oczywiście w Bogu. Znowu niezrozumienie. W Nim, z Jego życzenia, z Jego miłości, która obejmuje was i nas, daje nam możliwość pomagania Jego łaską, energią, siłą, czyli miłością, wam wszystkim. Wszystko dzieje się w Nim, z Nim, przez Niego i dla Niego, tak jak On jest całą miłością dla nas, nie dla siebie. Nasze królestwo, czyli Jego królestwo, jest nie z tego świata. Nie łączy nas żadne prawo fizyczne, a tylko jedynie prawo miłości. Miłość dąży do rozszerzania się, udzielania, wymiany. W miarę jak to królestwo Jego rośnie, a o was rozwija się tęsknota za Nim, może prawidłowiej, w miarę jak nas, ludzi, przybywa w Jego królestwie, nasza miłość w większym napięciu działa na was i udziela się, gdy znajdzie się odzew. Ale wasza miłość jest zawsze Jego i z Niego. Poza Bogiem nie ma miłości, tylko On. Sztuka i wiedza kwitną u nas dopiero, bo w prawdzie, tu się poznaje w prawdzie i tworzy w niej, to znaczy nie dla siebie, a dla chwały Bożej. Poznania jej, zrozumienia, wysłowienia. Poetą na przykład jest ten tylko, kto z wielkim wysiłkiem, pasją, poszukując swojej prawdziwej drogi, umiłował ten kierunek, ten promień, tę drogę, którą mu w zawierzeniu swoim Bóg przeznaczył. W tym wypadku drogę wyrażenia piękna i chwały Bożej, a więc jest on na swojej drodze, na wieczność, może się tylko rozwijać. Tu piękno jest nieporównywalne z ziemskim, ponieważ wrażliwość ducha ludzkiego nie jest ograniczona zasięgiem zmysłów. Tym niemniej nie jest to piękno, które można opisać z braku odniesienia, ale można je odczuwać i wysławiać z coraz to rosnącym zachwytem. Szczęście artystów jest w zrozumieniu logiki, harmonii i mądrości, z którą uzewnętrznia się zamysł Boży. Tego nikt z nas przekazać wam nie potrafi. Mogę ci tylko powiedzieć przez porównanie, że zmysły to są narządy czy przyrządy techniczne o wielkiej, ale określonej i ograniczonej do pewnej skali zasięgu wrażliwości, którą duch ludzki poprzez ciało fizyczne bada swoje fizyczne otoczenie. Bez tych narządów zmysłowych pozostałoby ono niedostępne dla niego. Są one zupełnie wystarczające dla człowieka w jego roli gospodarza planety. Może zacznę od tego, że my istniejemy poza czasem. Znaczy to, że nie tylko przeszłość, ale i przyszłość w stosunku do nas nie ma znaczenia przebiegu w czasie i przemijania. Jesteś tam, gdzie pragniesz być i w tym czasie, w którym chcesz być, ponieważ dla nas On jest, a nie przeminął. Dotyczy to również Ziemi. Także cokolwiek zostało stworzone, w tym my możemy, jeżeli my zechcemy, być i uczestniczyć w pełni wedle praw naszego świata. A świat duchowy to wolność w miłości Stwórcy, Jego wolność, w której z Jego miłości uczestniczymy. Ta dana nam wolność zobowiązuje nas do szanowania jej we wszystkim, co nieustannie powstaje z Jego woli, ponieważ Pan stwarza stale. Twórczość jest uzewnętrznieniem się Jego darzącej ojcowskiej miłości. A więc uczestniczymy, nie ingerując w zakresie cudzej wolności, w sferze materii takiej jak ziemska. Nie znaczy to jednak,
że nie żyjemy pełnią twórczego istnienia w rzeczywistości naszej. Tu chłoniemy sobą, ale wrażliwość na wszelkie piękno pozostaje, bo jest naszą cechą człowieczą. Ona wzrasta i piękno stokrotnieje, ale człowiek je nadal wysławia, z tym, że wie, kto jest dawcą i do niego odnosi swój zachwyt i wdzięczność. Współczujesz mi, że już nie mogę oglądać zachodów słońca. Tymczasem widzę je tak, jak ty, tylko o wiele wspanialej. Nie jesteśmy pozbawieni niczego, co było dla nas pięknym, a przeciwnie, otacza nas ono, żyjemy w nim. Bóg jest Twórcą wszelkiego piękna. Jak mógłby je nam odjąć? On tylko poszerza je, a my mamy o wiele większą możliwość odbierania. Słyszymy, czujemy, widzimy wprost sobą, a nie poprzez zmysły. Nie jestem w mocy wytłumaczyć ci tego inaczej niż poprzez porównanie. Wyobraź sobie, że całe życie jesteś zamknięta w pokoju i masz kontakt ze światem wyłącznie przy pomocy telewizora, a z ludźmi przez, powiedzmy, wideo, telefon. A potem nagle otwierają ci się drzwi i wychodzisz na świat. Wchodzisz weń. Nie jesteś już oddzielona. Ludzie są bliscy, jawni, odkryci, a całe piękno świata dostępne. Jesteś tam, gdzie chcesz być. Podziwiasz to, co chcesz podziwiać. Odbierasz każde wzruszenie w pełni. Uczestniczysz w nim. Odczuwasz. Zrozum, że zmysły to są narzędzia i to bardzo ograniczone, słabe w zasięgu, właśnie tak jak obraz w telewizorze, w porównaniu z byciem, uczestniczeniem w tym, co się ogląda. Jeżeli tyś widziała ten zachód słońca jako piękny, jest to tylko osobiście w twoich zmysłach prawdziwego zachodu, jest to odbicie w twoich zmysłach prawdziwego zachodu słońca. Przecież barw jest więcej, skala, zmienność i blask ogromny, przejrzystość, przestrzeń i muzyka, bo każda barwa ma swój dźwięk, nie do odebrania przez was. To, co jest, tak jak wschody i zachody słońca, las, niebo i chmury, jest tym i dla nas, tyle że dla nas istnieje poza tym piękno większe i wspaniałość nieskończona, ale też nikt nam nie odejmuje i tego ojczystego piękna, które kochaliśmy i kochamy nadal. Zrozum, Jego Królestwo to nie oderwanie nas, pozbawienie, odebranie nam czegokolwiek, cośmy darzyli miłością, a co jest Jego tworem, bo On się z nami dzieli, udostępnia nam wszystko swoje. Kto wejdzie do Jego Królestwa, jest Synem Bożym, dziedzicem, współposiadaczem wszystkiego, co Jego, czyli bezgraniczności. Cokolwiek istnieje, jest tworem Jego miłości, Jego natury twórczej, rozwijającej, wciąż darzącej, uszczęśliwiającej, dającej. Bóg jest dawcą. Pytasz, czy się identyfikuję wciąż z tymi epitetami. No, jestem nadal Bartkiem. Kim mam być? Jestem nim. Mam ten sam charakter, sposób rozumowania, myślenia. Pamiętam wszystko i to wiele lepiej. Możesz mi wierzyć. No po prostu nic się nagle nie zmieniło, bo nie mogło. Czy cię to zaraża? Nie, Bartku, ale trudno mi sobie wyobrazić twój obraz teraz. Czy mam się opisać? My się tu widzimy wzajemnie. Poznasz mnie od razu. Jestem sobą, tylko takim w najlepszej formie. Tak jakbym się umył, uczesał, specjalnie czysto ubrał, był trzeźwy, zdrowy, wypoczęty.
Tyś nigdy nie widziała mnie uszczęśliwionego. Musisz sobie wyobrazić, ale z tym wszystkim to jestem ja. Tu się zmienia sposób widzenia i pojmowania. Nie patrzy się tylko oczami, widzi się sobą, wyczuwa i rozumie razem. Jeżeli jestem przy Tobie, tak jak w tej chwili, to widzę Cię, wyczuwam Twój nastrój, stan psychiczny, słyszę Twoje myśli do mnie, a także czuję Twoje zmęczenie, ale i spokój. To, że nie wątpisz teraz w moją obecność, że jesteś nastawiona życzliwie, że rozmawiasz ze mną swobodnie, bez napięcia, zdenerwowania czy podejrzliwości. Widzę, że mnie rozumiesz. A kwiaty widzisz? Tak, bukiet kwiatów bzy. A czy widzisz szczegóły? Gdyby to było potrzebne, to bym zobaczył dokładnie każdy szczegół w pokoju, ale po co? Tu ci nic nie zagraża. Co innego, kiedy jesteś wśród ludzi albo gdzie wychodzisz, wtedy zwracam uwagę na wszystko. Wygląda na to, że oglądanie naszego świata was męczy. To nie wymaga wysiłku, siły. To tylko akt woli. Chcę to widzieć i widzę. Tak samo jak stan psychiczny i stosunek ludzi do ciebie, bo to jest ważne. Czy można ci zadać kilka pytań, takich nie bardzo istotnych? Chciałabym cię zapytać, czy ty siebie, swojego ciała po śmierci wcale już nie oglądałeś? Nie byłeś przy nim? Jakby ci to wyjaśnić? I byłem, i nie. Byłem z nim jak gdyby związany, ale go nie oglądałem. Nie wiem, jak wyglądałem po śmierci. Po prostu wcale nie miałem ochoty tego zobaczyć. Wiedziałem, że to był wypadek. Wiesz, to jest tak, skoro istniejesz nadal, no to co cię obchodzi, co kto robi z twoją suknią? Chyba że komuś na tym zależy. Mnie nie, ale wiedziałem, że wiozą mnie do mojego miasta, że wiele osób przeżywa pewien szok na wiadomość o tym wypadku. Czułem ich myśli i twoje też. A ponieważ na ogół wszystkie były myślami o mnie jako o moim trupie, więc rozumiałem, że identyfikują mnie z moim ciałem. Wiesz, że śmiać się chce i płakać. Takie to wydaje się śmieszne i naiwne po prostu, a jednocześnie nie ma możliwości sprostowania. Człowiek jest bezradny. Z drugiej strony pamiętam swoje reakcje na śmierć kolegów. I teraz wiem, co oni czuli. W tym okresie, jeśli to tak można określić, byłem ze swoimi bliskimi. Przeżywałem radość spotkania, szczęście z poczucia swobody, wolności. Tu zło jest złem, a dobro dobrem. Czuje się to, rozumie, wie natychmiast, bez sprawdzania, bez wątpliwości, od początku. Tutaj widzi się wszystko inaczej, prawdziwie. Tego nie trzeba się uczyć. W jednym momencie otwierają się jak gdyby oczy. Zaczyna się widzieć prawdziwy obraz rzeczy, takimi jakimi są w istocie, a także ludzi i siebie. To jest straszne. Tak jak na biel nie możesz powiedzieć czerń i uwierzyć w to, tak o sobie wiesz prawdę i to całą. To, co wymykało się twojej uwadze, co wydawało się mało ważne, błahe, wszystkie głupie sztuczki, czy żeby zmylić sumienie, usprawiedliwić się i wytłumaczyć, wszystkie uniki w życiu, każde zdarzenie, nawet najdrobniejsze, o ile zaważyło na twoim dalszym postępowaniu w sposób pozytywny lub nie, widzisz tu bardzo wyraziście i rozumiesz jego konsekwencje.
posłuchaj, będę ci pomagał, o ile mi pozwolisz, aby cię to nie spotkało. Chcę, żebyś przeskakiwała wszystko, na czym ja się potykałem, żeby ci oszczędzić wstydu. Tylko dlatego. Zawsze, kiedy zechcesz, będę. To jest nie tylko możliwe, ale zupełnie pewne. Przecież choć tyle możemy dla ciebie zrobić, żeby być, kiedy ty masz czas na rozmowę. Pomyślałam, że szkoda, że Bartek nie widzi tego wszystkiego, co ja. Byłam w parku. Słyszę cię. Chciałbym, żebyś wiedziała, że ja to wszystko widzę, czuję, wiem, że jest wiatr, ale odczuwam jego zapach i nasilenie. Widzę niebo i chmury na nim. Czuję ciepło słońca, widzę nawet tę owczę pod świerkami. Dla mnie też liście są liśćmi, a drzewa drzewami. To są resztki spaleru, prawda? Powiem ci, co to za drzewo, chyba graby, prawda? Wiesz, nie jest łatwo zdefiniować, jak albo czym odczuwamy, czy widzimy. Nie zmysłami cielesnymi, bo ciało moje w tej chwili rozkłada się na cmentarzu. Cieszę się, że tam leżysz. Zawsze marzyłem, aby tam leżeć, ale to się nie da. Jak to? Tam nikt nie leży, tylko ubrania, powłoki, taki zbiór pamiątek po nas. Przychodzimy tam spotkać się z wami, kiedy przychodzicie na groby, ale o wiele przyjemniej jest na przykład tu. Przestań się ciągle oskarżać. Widzisz, to nie jest ekshibicjonizm. To jest prawda. Mówię ci o tym, to jest prawda. Mówię ci o tym, bo tak jest. Nie proszę cię o pocieszenie, bo za swoje winy płaci się samemu i żadne pociechy tu nie pomogą. Tyś mi dała szansę odrobienia spłaty długów, a to jest więcej niż wszystkie pociechy razem wzięte. Wiesz, cieszę się na moment twojego przyjścia tu. Tak chyba chciał cię na zawsze życie wprowadzić. Widzieć twoje zdumienie i zachwyt. Może nigdy do was nie przyjdę. Nie, myślisz tego poważnie. Jakbyśmy mogli dopuścić, żeby po tym, co dla nas robisz, nie znalazłaś się z nami. To by musiała być z twojej strony świadoma zła wola, nienawiść, zdrada. Nie wyobrażasz sobie tego. Mogę zrobić coś niechcący. Podświadomie, niechcący, nigdy Boga nie zdradzisz. Tego trzeba chcieć, nawet o tym nie myśl. To absurdalne. Może nie wykonam tego, co powinnam. Też nie. Nikt od ciebie nie żąda więcej, niż możesz zrobić. Przecież wiemy, że masz mało sił, ale wiem, że my ci dopomożemy, że będziesz silniejsza w przyszłości. To atmosfera ogólna tak bardzo wszystkich przytłacza. Tu spotykają mnie same radości. Teraz, gdy ja już wiem, że na nic nie zasłużyłem sobie, pomyśl, gdybym w życiu spotkał choć 100., 1000., 100-tysięczną część tego szczęścia, byłbym innym człowiekiem, inaczej bym żył. Wiesz, że jedynie nadzieja na odpracowanie, zasłużenie sobie, wysłużenie zatarcia win sprawia, że nie jesteś zrozpaczony niemożliwością odwzajemnienia tej miłości, z którą się spotkałem, która mnie objęła, otoczyła, w której żyję. Tak, wygrałem walkę o szacunek dla siebie w czasie więzienia, w najcięższym okresie życia. Najgorszy był po śmierci mojej matki. Wtedy zrozumiałem, że wszyscy inni zawsze będą mi obcy. Nie znają mnie lub nie szanują i nie chcą pomóc.
Jeszcze wygrałem sprawę zawodu. Jednak komponowałem, grano mnie. Jednak walczyłem o wiele spraw, o honor kolegów, o pamięć o nich i ich czynach, o sprawiedliwy osąd. Pomagałem też tam, gdzie mogłem. Wiesz, dlaczego ci to mówię? Tak, pragnę, abyś mnie zrozumiała, ale też i dlatego, że w tym, o co walczyłem, mogę pomagać innym. Także zawsze możesz liczyć na moją pomoc, skuteczną w takich sprawach. Słyszę każdą twoją myśl o mnie. Cieszę się, że jesteś dumna ze mnie w okresie wojny. Naprawdę z tego okresu nie dowiesz się nigdy o żadnych świństwach z mojej strony. Jak naprawdę służyłem z całych sił i serca. Żebyś wiedziała, co to jest za szczęście, kiedy się nagle spotka twarzą w twarz tych, którzy byli odliczani na straty, wykreślani jako straceni dla nas na zawsze. A tu nagle okazuje się, że żadnych strat nie ma, że ludzie nie giną, nie przepadają, że są żywi, tacy sami, serdeczni, życzliwi, koleżeńscy, że wreszcie x razy już ci pomogli w życiu i ty dopiero teraz widzisz, że nie zapomnieli cię, przeciwnie, czekają, są bardziej bliscy nawet niż byli. Tak, gdyby on sam nie skrócił mi życia, wyszedłbym jeszcze gorzej, albo na zawsze drzwi byłyby przede mną zamknięte. Bartek zginął w wypadku. Jechał na motorze i uderzył w drzewo. To jest możliwe. Przecież tyś kochał ojczyznę, Polskę. Walczyłeś aż do śmierci. Sama to widziałam. Byłeś tak bardzo słaby i chory, a przecież nie ustępowałeś. To było bardzo piękne. Dziękuję ci. To samo mówiłaś mi wtedy, zaraz po wypadku. Nie wystarczy wykazać ją, miłość do Polski, w młodości, przez kilka lat przy sprzyjających warunkach, które same cię pchają w walkę, gdy po prostu innej drogi nie było. To kształt miłości. Kształtem miłości jest całe życie, do końca. Śmierć powinna być podkreśleniem rachunku, kropką, ostatnim zdaniem. Wtedy jest dobrze. Dziękuję ci za twoje dobre myśli. Widzisz, trudno, żebym nie miał wcale dobrych cech. Tak, wierność i odwaga, ale i one zostały mi dane, wpojone przez tradycję, wychowanie. Nie mogłem być inny. Cała bieda w tym, że tam, gdzie mogłem wybierać, zawalałem, jakże często. Tu uczymy się inaczej. To tak, jak gdyby niewidomy nagle przewidział. Całe życie słyszał o słońcu, ziemi, drzewach i tym podobnie. Jeżeli je zobaczy i raz mu je nazwą, nie może pomylić drzewa ze słońcem. Już na zawsze wie, że słońce to słońce, rozumiesz? To samo jest z sprawami bożymi. Jeżeli poznasz je, widzisz ich działanie wstecz w dziejach ludzkości, a i wszechświata. Czy wszystko możecie zrozumieć? To jest bogactwo. Na poznanie go trzeba chyba wieczności. To jest taka wspaniałość, która przekracza naszą zdolność objęcia jej. Ale cieszę się na myśl, że będę ci mógł cześć objawić, wprowadzić, wskazać, o ile pozwolisz. Czuję twą radość. Tak, to jest po prostu dziecinna radość, szczęście ze znalezienia się w naszym świecie, szczęście z dzielenia się nim, naszym Bożym duchowym światem. Wiesz, co to jest nagość duchowa? Tak, przechodzimy tam,
Wszystko, co na ziemi udawało nam się zamazać, zapić, przesłonić, tu staje się w całej prawdzie. Nie ma możliwości zakłamania się, wykręcenia i nie chce się tego, ale jeżeli ogląda cię w takim stanie ktoś, kto za ciebie zapłacił własnym życiem, obdarował, pomagał i chronił, kto ci wreszcie wszystko wybaczył i wyratował w ostatniej chwili od zagłady, kto cię tak kocha, jak on nas, to jest tak straszliwy wstyd, poczucie nieodwracalności czynów, słów i myśli. Nie ma innego marzenia, jak tylko, żebym mógł teraz wrócić, mieć szansę odrobienia, naprawienia. I wie się, że to jest już niemożliwe. To tak jak wkroczenie do sali tronowej, władcy świata, w obecności całego dworu, w brudnych, cuchnących szmatach. Ukryć się tego nie da, przy czym wszyscy wiemy, że dobrowolnie się w te szmaty nałożyło. Oni wszyscy i ja sam. Tego się nie zapomina. Można się potem myć i czyścić, robię to teraz, ale pamięć tego wejścia pozostaje. Chciałbym ci powiedzieć, że nie stałem się nagle pobożny. Tu trudno mówić o dewocji. Tu zna się całą wielkość miłości Boga do nas i samemu jest się jej chodzącym dowodem. Każde zbliżenie się do Niego jest szczęściem. On nim nam daje i jest nim. Dlatego tak Ci jestem wdzięczny za zaproszenie nas do współuczestniczenia w Twoim spotkaniach z Jezusem Chrystusem, Panem naszym. Chodzi o Komunię Świętą. I Ty kiedyś zrozumiesz znaczenie Komunii i mszy świętej, ale wierz mi, to jest spotkanie z Nim, z miłością, szczęściem, łaską. Wiesz, nie chciałbym Ci zrobić przykrości, ale Ty nie wykorzystujesz tych spotkań. Wtedy można prosić o wszystko, wypraszać, przedstawiać, interweniować, bronić. On tego pragnie, On czeka na takie prośby. Czy pozwolisz, że i my będziemy wtedy prosić? Tyle mamy próśb w Twoim imieniu, dobrze? Tak, ale przypominajcie mi o potrzebach ludzkich. Dobrze, będziemy to robić. Wspólnie, razem, Ty w naszym, a my w Twoim imieniu. Czy tak można? Wszystko można, co płynie z miłości braterskiej. Tak nawet trzeba. Nie wyobrażasz sobie, jak wygląda ziemia od nas. Żyjecie po prostu w zatrutej atmosferze. Cierpicie i dusicie się, nie wiedząc o tym. Ale ona osłabia, paraliżuje u ciebie, wywołuje to, co ty nazywasz ciągłym zmęczeniem. W takich warunkach każde dobre słowo, każdy uśmiech, chęć pomocy, najmniejszy wysiłek, celem przełamania tej niechęci, wrogości wzajemnej, pogardy i chamstwa, ogólnie mówiąc, już jest zwycięstwem. Możesz mi wierzyć, że to się liczy. Wszyscy, którzy tu są w Królestwie Chrystusowym, są mniej lub więcej święci, ale nie ma zbyt wielu takich, którzy już w momencie śmierci byli całkowicie dojrzali, czyści i u których motorem działania była wyłącznie czysta, bezinteresowna miłość Boga, którzy kochali Go i uchwali Mu, a także ci, którzy swoją śmierć złożyli w Jego ręce. Tu się widzi, ile kto ma w sobie miłości. Miłość to siła, przejawia się jako energia, blask, ciepło, dobroć. Po prostu zbliżając się do kogoś, kto żyje miłością, odczuwamy ją również. Ona i nas obejmuje, dlatego nie czujemy wstydu czy zażenowania wobec tych osób,
bo one w stosunku do nas mają pragnienie podzielenia się z nami swoim szczęściem, zbliżenia do Boga. No, po prostu kochają nas. To nie wygląda tak, że niebo i czyściec to jest coś oddzielonego, odgrodzonego od siebie. Gdy Jego miłosierdzie nas obejmuje, już jesteśmy włączeni potencjalnie do wspólnoty świętych. Jesteśmy w obrębie Jego Królestwa. Ale na prawie żebraka, kogoś, kto wprosił się, korzystając z miłosierdzia Gospodarza. Może nie żebraka, a raczej kogoś, kto nie założył szaty godowej z własnej woli. On, Pan i Władca, przyjmuje Cię, bo wie, co byłoby z Tobą, gdyby Cię nie przyjął. Ratuje Cię po prostu. I to nie przed śmiercią, a przed przerażającą, potworną wiecznością bez miłości, wiecznością nienawiści, głodu miłości i wiecznego braku w pełnej świadomości, że dobrowolnie ten stan się wybrało, mogąc wybierać. Ja siebie znam, wiem, że zostałem cudem uratowany, ale rozumiem to i nie mam innych pobudek, jak odwdzięczenie się, udowodnienie, że jestem zdolny do miłości, że pojmuję Jego miłość do siebie i pragnę być jej godnym. Dlatego też dano mi możliwość wykazania się. Przez pomaganie mi. Chyba bardzo trudną dla Ciebie. Nie trudną, przeciwnie, najłatwiejszą i najpiękniejszą dla mnie, bo chodzi tu o pomoc ludziom. Widzisz, Chrystus Pan nas kocha, nie siebie. Nam pragnie dawać, nas uszczęśliwiać, przyciągać ku sobie. Nie jest możliwe zrozumienie miłości Boga do nas. Wydaje się nieprawdopodobna. Taka jest skala wielkości pomiędzy Nim a nami. Trzeba ją przyjąć, zawierzyć i oprzeć się na niej. Po to mamy życie na ziemi. Tu się to wie od pierwszego momentu. Ale im większe było nasze oddalenie od Niego w życiu, tym trudniej jest uwierzyć w Jego miłość do nas. A dopiero od tego uwierzenia, przyjęcia tego jako pewnika, zaczyna się nasze zbliżanie ku Niemu. Widzisz, ja to zrozumiałem. Przyjąłem bardzo prędko. To było właśnie w Wasz Wielki Piątek. W tym czasie byłem obecny przy prawdziwej drodze krzyżowej, przy ukrzyżowaniu i śmierci, potwornej, powolnej śmierci Jezusa za nas wszystkich, za mnie i za Ciebie. Posłuchaj, nie ma i nie było nic nigdy straszliwszego i nic wspanialszego. Jeżeli jesteś wtedy tam, to uczestniczysz, a nie oglądasz i zapominasz o sobie, a jednocześnie dziękujesz za każdy ból w życiu, za każde przeklinane kiedyś cierpienie, które daje Ci jakieś prawo do współudziału. Rozumiesz, że On dał Ci je po to, abyś była bogata, abyś miała swój malutki udziałik w wybawieniu ludzkości, w wykupie samego siebie, że dał Ci je z miłości, szanując Cię, dbając o Twój honor, o Twoją godność człowieka, że tak wysoko Cię cenił, że pragnął dać Ci braterstwo z sobą samym, synostwo Boże, nie darowane, a podzielone z Nim samym, podzielone poprzez udział w Jego cierpieniu. Proszę Cię, uwierz mi, mówię Ci to, abyś wiedziała, jaki jest sens i wartość cierpienia. Tragedią jest dla człowieka życie łatwe i wygodne, a największą łaską możność walki, wyboru, pokonywania przeszkód, przyjęcia cierpienia, pomimo że nasza ziemska skorupa boi się go,
bo boi się unicestwienia, zagrożenia swojego bytu i ją musimy pokonać, okiełznać, wytresować. To poprzez nią mogą nami rządzić siły zła i nienawiści, a nie przez intelekt? Intelekt jest funkcją aparatu mózgowego, wynikiem jego sprawności. Dlatego pycha jest głupotą, że człowiek pyszny uważa za własne to, co otrzymał, aby służyć. Najczęściej im więcej otrzymał człowiek, tym więcej w nim pewności siebie, swojego znaczenia i tym więcej pragnienia brania, bo sądzi, że w imię tych darów należy mu się coś więcej niż innym. To jest tragedia tych bogato uposażonych. Gdyby można wybierać, należałoby zawsze pragnąć mniej, otrzymać niż więcej. Wtedy odpowiedzialność jest mniejsza i mniej możliwości nadużycia tych darów, sprzeniewierzenia ich dla siebie. Dlatego ciesz się ze swych braków i nie myśl o tym, że pragnęłabyś być w czymś lepsza, więcej otrzymać. Na ogół z takich ludzi mało mamy pożytku. Myśl jednak że pragniesz, aby Chrystus Tobą kierował, abyś mogła dopomóc Mu w Jego pracy nad podniesieniem ludzkości. A ludzkość to miliony pojedynczych ludzi, im trzeba pomagać. Wiesz, Bartku, wydaje mi się, że zaczynam rozumieć, dlaczego tak ciągle jest akcentowane ofiarować za coś, za kogoś, nie za swoje sprawy. Za mnie ofiarował się Jezus, ale jeżeli mam zostać Jego przyjaciółką, Jego siostrą, współofiarodawczynią, mogę to zrobić tylko robiąc tak jak On, ofiarowując wszystko, co mnie spotyka, za innych, z pominięciem siebie, tak jak On. Wtedy dopiero staje się z osoby wykupionej przez Jego ofiarę osobą współtowarzyszącą Mu, wchodzącą do Jego rodziny, tak? Tak, o to mi chodziło, żebyście zrozumieli, że macie dzień po dniu nieustanną szansę włączania się w nasze życie, współtowarzyszenia Jemu w zbawieniu was samych, służąc sobą, swoją ofiarą, z najdrobniejszych nawet przykrości na co dzień. Sumowane są często większe niż cierpienia wielkie, ale krótkotrwałe. I pamiętaj o tym, że On wychodzi naprzeciw, niesie wasz krzyż, uczestniczy, wspiera, dodaje sił. Tu się to wie, ale naprawdę bez Jego obecności wielu z nas nie wytrwałoby, nie wytrzymało ucisku zła. Żebyście wiedzieli, dla ilu z was Jezus jest przyjacielem, towarzyszem prawie codziennej pracy, szczególnie w czasie prób. On chce być z wami, słuchać. To jest taka miłość, o jakiej nie mamy pojęcia, taka czułość, wrażliwość, delikatność. On jest wszystkim, ojcem i matką, bratem i przyjacielem, kimś, kto cię zawsze rozrozumie, zawsze usprawiedliwi, kocha pomimo wszystko, co byś zrobiła i tylko współczuje. On nie potępia, nie gardzi, nie brzydzi się nas. Kocha tak, że ślepy jest na wszystkie nasze występki. Odrzuca je. To my jesteśmy Boży. Jesteśmy rzeczywiście Jego dziećmi. Nosimy w sobie iskrę Jego miłości, dobroci, miłosierdzia, pragnienia darzenia, udzielania się, bycia pomocnymi innym. To przecież Jego dary.
bo my z Jego natury zostaliśmy stworzeni. Dlatego poza Nim nie znajdziemy szczęścia ani spokoju. Pan mówi tak prosto, tak łaskawie i serdecznie, niczego poza skruchą i miłością nie żądając. Obiecuje wszystko na wieczność. Jeden akt miłości, uznania Go Bogiem i żalu, że się tego nie rozumiało wcześniej, za wieczne szczęście. Taki właśnie jest Bóg, nieskończona, darząca miłość, łaknąca tylko naszej dobrej woli, pokochania Go, bez której nie możemy wejść do Jego domu. Bóg jest Panem wolnych i aby nas uratować, potrzebne Mu nasze zezwolenie, ponieważ nie odbierze nam nigdy wolności, którą nas obdarował.